Rozmowy Winergo. Zaprasza Arek Cempura. Dzień dobry wieczór się z Państwem, bo nigdy nie wiem, kiedy to oglądacie lub kiedy tego słuchacie. A propos słuchania, zapraszam Was serdecznie na wersję podcastową Rozmowy Winergo. Dostępne są na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify czy Amazon Music. Także możecie również nas słuchać, kiedy jedziecie samochodem albo kiedy chodzicie sobie gdzieś po lesie. W każdym razie już przed nami nie uciekniecie. Jesteśmy prawie wszędzie. Witam w Rozmowach Winergo, Arek Cempura. Może niektórzy z Was znają takie historie dotyczące odległych czasów, kiedy to Steve Jobs i Bill Gates rywalizowali ze sobą. Rywalizowali ze sobą dosyć mocno, który stworzy lepszy komputer, który stworzy lepszy system operacyjny. Można o tym poczytać w różnych wersjach biografii Steve'a Jobsa, ale też pewnie niektórzy z Was wiedzą, że ci panowie również ze sobą współpracowali. Tutaj serdecznie polecam Wam sezon 78 podcastu Business Wars. Bardzo polecam. Ciekawa historia dotycząca tego, jak w pewnym czasie zespół Microsoftu tworzył system operacyjny dla Maców. Także też warto posłuchać tej historii, dowiedzieć się więcej. Ale wiemy również, że pewnego dnia Steve Jobs przyszedł do Billa Gatesa i poprosił go, aby pojawił się pakiet Office dla komputerów Mac. Dlaczego? Dlatego, że Steve Jobs wiedział, że aby te komputery zaistniały w biurach, potrzebny jest właśnie taki pakiet biurowy, który ma edytor tekstów, ma właśnie kalkulator, czy też właśnie tutaj Excela, po to, żeby ci ludzie przekonali się również do tych komputerów. Dzisiaj pakiet Office jest standardem dla komputerów Mac, coraz bardziej jest ujednolicony, kiedyś były pewne różnice, także jeżeli ktoś z Was dzisiaj jest taki trochę jeszcze niepewien, czy jak przesiądę się na Maca, to nie utracę pewnych moich umiejętności albo będę musiał się uczyć czegoś nowego, czyli na przykład iWorka od Apple. Nie, spokojnie, przesiadacie się na Maca, korzystacie z rozwiązań Microsofta. Co więcej, ja myślę, że w najbliższych odcinkach będę miał rozmowę z ludźmi, którzy tworzą aplikacje w .NETie, więc też zobaczycie, że to piekło, jak to się mówi, coraz bardziej zamarza. A że to piekło zamarza, albo właściwie już zamarzło, tylko ta warstwa lodu robi się coraz grubsza, to o tym będzie dzisiejsza rozmowa, bo moimi gośćmi są dosyć ciekawi ludzie, którzy stoją za utworzeniem czegoś takiego, co się nazywa społecznością Apple w Polsce. Ale to oni powiedzą, skąd się wywodzą, dlaczego taki pomysł i porozmawiamy na temat tej społeczności nie tylko. Szanowni podcastu słuchacze i widzowie, moimi gośćmi jest Paweł i Łukasz. Paweł, kim jesteś, co robisz? I ja wiem, że masz czas po godzinach, co się rzadko zdarza i usłyszałem nawet, co po tych godzinach robisz. Ale to pewnie później o tym, Marku, porozmawiamy. Ale to już nie, porozmawiamy w godzinach mojej pracy, co robisz po godzinach twojej pracy. Dobrze, z chęcią się podzielę ze słuchaczami. Dzień dobry Państwu, dziękujemy za zaproszenie. Co robię? No, przede wszystkim jestem architektem w zakresie rozwiązań cloudowych i bezpieczeństwa. Jestem wykładowcą akademickim. Jestem również autoryzowanym trenerem Microsoft. No i bardzo silnie zapatrzoną osobą w technologię i w ludzi, bo myślę, że tworzymy taki ekosystem, który kreuje dzisiejszy świat. Okej, a po tych godzinach to co robisz? Po godzinach, tak, mam hobby, mamy rodzinne hobby, mamy karawaning od 19 lat, ale też gdzieś od wielu, wielu lat w garażu pracuję z drewnem i robię bardzo dużo. Że w garażu to tworzy się startupy, a nie, że pracuje się z drewnem. No proszę tak, cię, no. Kiedyś tworzyli startupy, niektórzy dzisiaj też jeszcze robią w drewnie. To jest takie miejsce, gdzie chowam się po to, żeby głowa odpoczęła i przy okazji mogę różne Co z tego drewna rzeczy. robisz? Zaczęło się tak naprawdę od gdzieś zapatrzenia też w żywicę, w jakieś donice. No i dzisiaj robię stoliki, tak, dla przyjaciół, znajomych, stoły robię jakieś choinki, za chwilę święta będą szły, już są przeze mnie przygotowywane. Czekaj, choinki jedzie się do lasu i bierze się z lasu. Ty chcesz powiedzieć, że ty robisz choinki u siebie? Tak, ja robię choinki, które są jak gdyby z jakichś tam pomysłów moich z drewna wykonywane po to, żeby można było obdarować właśnie tutaj klientów, przyjaciół, znajomych, rodzinę. Czyli to jest taka choinka zgodna z ESG. Tak. Ona jest zgodna, natomiast ma różne jakieś fajne elementy świecące po to, żeby gdzieś tam w te święta przypominała, tak, że o sobie myślimy. Okej, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali.
Paweł jest mocno związany z Microsoftem. To jest dosyć kluczowe dla tej rozmowy. Łukasz, czym ty zajmujesz się zawodowo i co robisz też po godzinach? W ogóle, czy masz taką przestrzeń po godzinach? Dzień dobry, Łukasz Pik. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Czym się zajmuję? Zupełnie czysto przypadkowo tym samym, czym Paweł się zajmuje, czyli jestem certyfikowanym trenerem Microsoft. Na co dzień odpowiadam za kopię zapasową bardzo wielu tysięcy serwerów w Europie. Także taka dosyć duża odpowiedzialność. W wolnej chwili jestem też wykładowcą akademickim. Współtworzę grupy społecznościowe, które są dostępne u nas w Polsce, całe 2, które prowadzimy razem z Pawłem. W wolnych chwilach jeszcze jako hobby uwielbiam latać dronem, robić zdjęcia, co jest na górze, lepiej widać. Oprócz tego też jeszcze jakieś tuningi samochodowe, kocham samochody, w moich żyłach płynie benzyna, także... Przepraszam, w jakiej cenie dzisiaj masz litr? Muszę zweryfikować, bo te ceny... Nie, może podjadę do ciebie, zatankuję. Ale zapraszam serdecznie, także... Okay. Także tak, od 20 paru lat siedzę w IT. Bardzo wcześnie zacząłem przygodę zawodową już, także jakiś tam bagaż doświadczenia mam. Dużo już przeszedłem w życiu IT, także... A propos tego drona, co najciekawszego udało ci się sfilmować takiego, czym jakby jesteś, nie wiem, dumny z ujęć, z tego, co możesz pokazać? Pałac Kultury. Byłem na samym czubku Ilicy. Okej, i to jest gdzieś udostępniony jest ten film, czy na razie go trzymasz w domowym w archiwum? Jest tam w prywatnym linku, że tak powiem. Jest dostępny na YouTubie, ale go tak niełatwo sobie go wyszukać, bo to generalnie rzecz biorąc jeszcze byłem w strefie dozwolonej, żeby to zrobić, bo Warszawa jest podzielona na różne strefy. Było to parę lat temu, gdzie sobie poleciałem do góry, bo to było prawie 280 metrów, także byłem nad samym czubkiem, nad iglicą. Bo w temacie dronów ja rozumiem tak, żeby latać trzeba mieć specjalne uprawnienie i jak to jest? To się zgłasza jakoś wcześniej start takiego drona? Jeszcze do 1 października tego roku działała aplikacja, nazywała się Drone Radar, która była powiązana z Urzędem Lotnictwa, dokładnie z PASZP-em. Robiło się zgłoszenie w tej aplikacji. Jeżeli daliśmy w obrębie w okręgu Warszawa, to nasze zgłoszenie otrzymywała wieża na Okęciu. Wiedziała, że jest wykonywany taki lot. No, 1 października niestety nie dogadały się te 2 instytucje z sobą i... Czyli na razie jakby zostało to wszystko wstrzymane, także nie możecie latać. Czyli nie będziesz mógł zalecieć do garażu Pawła i podglądnąć, jaki stół akurat Paweł robi. Na przykład, chyba że zrobię to po prostu w sposób nielegalny albo trzymający się w normach, które obowiązują. Czyli przyniesiesz drona w rękach i będziesz nagrywał. Dokładnie i na pewnej wysokości będę mógł sobie spokojnie latać. Także. Paweł, wracając jeszcze do tego twojego hobby, najciekawszy, najtrudniejszy stół, jaki wykonałeś? Chyba najtrudniejszego nie było. Jest jakieś drewno właśnie takie, które... Oj tak, drewno się różnią od siebie. Właśnie, które jest najtrudniejsze do takiej... Obróbki? Mhm. Ja myślę, że chyba wbrew pozorom miękkie drewno jest najtrudniejsze do obróbki, bo tam jakikolwiek zły ruch, to trzeba tak naprawdę pewne rzeczy poprawiać. Natomiast z najciekawszych i z czego jestem dumny, to co roku udaje mi się przygotować stolik, który Jurek Owsiak podpisuje i później trafia na aukcję Fundacji WOŚP. Okej, dobrze. Słuchajcie, to niedługo już kolejna edycja Orkiestry Świątecznej Pomocy, także wypatrujcie stolik jest gotowy od Pawła. Także my też pewnie postaramy się tutaj na naszych kanałach jakoś popromować ten stolik. Mieliśmy tu Przemka z Cisco, który bierze udział tutaj też jest w Radzie jakimś takim działającym okręgowo w Orkiestrze Pomocy Świątecznej Pomocy, więc myślę, że coś może razem jeszcze tutaj... Ten świat jest bardzo mały. Jest mały. I jest bardzo mały. No tak, ale to jakby Towarzystwo Chińskich Ręczników, to taki jesteśmy trochę chyba to pokolenie. No tak. Nawet jeżeli niektórzy nie pamiętają, to mogą wiedzieć. Łukasz, ten Microsoft płynie w twoich żyłach zaraz obok benzyny od wielu lat, tak? Myślę, że był pierwszy. Czyli ty szybciej ogarnąłeś peceta nim kierownicę.
Dokładnie, 96 rok, pamiętam to jak dziś. Miałem jeden z pierwszych internet wdzwaniany na Starym Mieście. Było nas może kilka osób, którzy miał w Warszawie, było więcej. Elita. I tak czekaliśmy. No, generalnie zawsze mnie to interesowało, tak? Także Windows 3, 11, 95, 98 i tak dalej, i tak dalej. Także pamiętam Czyli wiele rosłeś różnych... razem z systemami Windowsa i jakby stąd Dokładnie. jakby twoje Ja zainteresowanie. dojrzewałem, Windows obok mnie dojrzewały. Także. Okej. No dobrze, a teraz z takich projektów, bo mówisz, że zarządzasz jakąś dużą siecią serwerowych. Jakie są wyzwania w takiej pracy? Że No to musisz jest wstać w nocy, bardzo dobre pytanie. To jest bardzo że dobre się pytanie, nudzisz? bo Bo to wszystko działa. nie nudzę się. To wszystko w zależności od tego, jaki mamy przyrost danych. Dzienny, tygodniowy, bo to w zależności od środowiska, jak wielkie jest. Może być tak, że jednego dnia jest bardzo duży przyrost danych, ponieważ idą jakieś obliczenia, algorytm w tle działa i nagle okazuje się, że na drugi dzień na pewnym datastorze już nie ma miejsca. System, bo nie mogę wymieniać nazw własnych oczywiście, oprogramowanie, które tworzy backup, przestaje tworzyć te joby i przestaje tworzyć ten backup i trzeba szybko naprawiać, szukać miejsca i tak dalej. Przy środowisku, gdzie mamy kilka tysięcy maszyn wirtualnych, byle drobne zająknięcie się sieci czy czegośkolwiek w infrastrukturze, już mamy problemy. Już są problemy z backupem, z weryfikacją tego backupu, z przesyłaniem go dalej, żeby to, wiadomo, w myśl zasady 3-2-1, czyli 3 różne backupy w 2 różnych miejscach i tak dalej, no to generalnie rzecz biorąc, no przygody są raz w tygodniu, na pewno jest jakaś zawsze przygoda. Okej, czyli raz w tygodniu coś się dzieje, więc jakby w tym momencie potwierdzasz swoją użyteczność. Jasne, dokładnie tak. Bo oprócz tego, że backupy robię też inne rzeczy, bo jestem inżynierem infrastruktury, ale takim moim corem teraz są backupy, no i oczywiście uczelnia oraz szkolenia, które prowadzę, też dotyczą chmury Microsoft, przede wszystkim technologii Microsoft, Azure i Microsoft 365. Paweł, w twoich żyłach wiemy, że żywica i też Microsoft. I od kiedy ten Microsoft? To powiem, że w tych żyłach jeszcze coś jednego jest, co robię też. W tym samym garażu robię piwo. Okej. Teraz cię zaskoczyłem. Bezalkoholowe? Tylko. Dobrze, to okej. Ale generalnie płynie w żyłach żywica i od kiedy Microsoft? Tak naprawdę od tamtego wieku. Dawno temu. Ludzie tak długo nie żyją, no proszę cię. Dlatego ja często przedstawiam się, że jestem dinozaurem IT. Pierwszy komputer to 83 rok. 83 to musiała być Odra. Nie, to był Atari. Mhm. To rodziców chyba najlepszy ruch, jaki wykonali dla mnie i dla mojego brata. Spokój w domu. Nie, w sensie, że ten komputer się pojawił, okay. A rok 90 to pierwsze PC. I rok 92 na warszawskiej Pradze mieliśmy połączenie już do internetu. No i wtedy faktycznie zaczęliśmy się interesować też systemami Windows. No i one gdzieś tak gdyby naturalnie, tak jak Łukasz wspomniał, rosły z nami i zaczęliśmy patrzeć na te systemy w pewnym momencie, co możemy z nich wyciągnąć więcej niż tylko granie. I pojawił się później ten moment, kiedy pojawiły się usługi katalogowe i nie były to usługi katalogowe Microsoftu, którymi ja się bardzo zafascynowałem jako rozwiązaniem serwerowym. I przyszedł rok 99, czyli Active Directory First Preview. I tak naprawdę przełączyłem się na te usługi katalogowe Microsoftu, no a później to już poleciało. Później to już była taka, można powiedzieć, lawina, takie tsunami w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Właściwie to rodzice, może być, zaszczepili w tobie tą technologię, tak? Jakby dając możliwość zainteresowanie do komputerów, tak. Dając możliwość, potem rozumiem giełda elektroniki, jakieś takie różne rzeczy. Słynna giełda, tak. No, we Wrocławiu też była taka giełda. Ja zresztą mój pierwszy kontakt z Atari to był bardziej u kolegów, to nie miałem takiej możliwości, ale swoją pracę dyplomową w techniku pisałem w edytorze TAC. Pamiętam. Pamiętam, że jak nauczyciel mi pokreślił zadowolony, bo myślał, że to jest na maszynie, to ja mu przyniosłem 2 dni później i on tak zapytał, czy to ja tak szybko piszę na maszynie. Ja mówię, nie, tak drukarka szybko drukuje. Tak. No był AMI Pro. AMI Pro, Jezus. AMI Pro spowodowało, że mało co bym nie zaliczył zajęć. Pakiet Office. Tak, się pojawił. Tak, ale to jakby AMI Pro kiedyś spowodowało, że mało co nie zaliczyłem zajęć właśnie z Worda,
bo jakoś tak byłem wsiąknięty w AMI Pro i tak mi się, że tego Nawyki. Worda się nie chciałem uczyć i to mało mi groziło, a mieliśmy już na studiach jakieś tam zajęcia i to tak musiałem się dosyć szybko przyłożyć. I niby to samo, ale jednak AMI Pro jest przegranym dosyć, bo to myślę, że to był dosyć przyjazny taki system, ale gdzieś tam brakło. Że wiele dzisiaj rozwiązań, z których my korzystamy, to są pierwowzory w firmach, które nie istnieją, tak? I to się tyczy zarówno Microsoftu, jak i Apple'a. Bo oni gdzieś tam przypatrywali się, patrzyli. Natomiast chyba najważniejsze jest to, że my dzisiaj jedziemy w takim peletonie i nieważne, kto będzie pierwszy, ważne, żeby ten peleton dojechał, bo na końcu jest taki wspólny obszar i też już dzisiaj on padał tutaj, to jest bezpieczeństwo i to jest temat, przed którym nikt z nas nie ucieknie, to jest temat, z którym my musimy żyć. No tak, bo generalnie bezpieczeństwo to ja też zapraszam tutaj słuchających, oglądających do rozmów Winergo, gdzie z Maciejem z Fortinetu i z Przemkiem z Cisco rozmawiamy o bezpieczeństwie i my tam poruszamy taki aspekt, że dzisiaj niestety ten cyberprzestępca staje się coraz bardziej jakby popularnym zawodem. On może nie jest jakby legalnym, bo nie jest, ale tak naprawdę jest dochodowym. A w związku z tym, że jeżeli do technologii dołożymy jeszcze elementy manipulacji ludźmi. Pamiętamy jednego ze sławniejszych hakerów świata, Mytnika, który właśnie pokazał, że w dużej mierze większość włamań zrobił pracując z człowiekiem, a nie tylko z systemami. No to powoduje, że jest dzisiaj jeszcze bardziej niebezpiecznie, bo jesteśmy przesiąknięci tą technologią, tak coraz bardziej uzależnieni. I teraz tak, ty, Microsoftowy i właściwie rozwijasz się razem z Microsoftowymi systemami. Łukasz, Microsoftowy, rozwijacie się. Kiedy się spotkaliście? Nie wiem, czy to tak... My spotkaliśmy się i poznaliśmy tak naprawdę przy okazji społeczności Microsoftowej, która faktycznie istnieje i od roku 2008. To też jest pewnie długa historia do opowiedzenia. I wtedy mieliśmy okazję z Łukaszem się spotkać i faktycznie tą społeczność mocno rozwijamy. Natomiast na kanwie tego powstał pomysł, który też już dzisiaj tutaj padał, czyli tej Apple Community.pl, bo tak naprawdę ta społeczność Microsoftowa ma tak duże, myślę, że to dobre słowo, wzięcie, i my tam nigdy żeśmy nie stronili od tematów też firm trzecich. Zapraszaliśmy zawsze prelegentów, żeby opowiedzieli, jak z tym ekosystemem Microsoftowym można współpracować. I przyszedł taki moment, kiedy bardzo silnie zaczęło pojawiać się dużo sesji na temat systemów MDM-owych i MAM-owych. Czyli też tych, które wynikają z rozwoju mobilności. I okazało się, że po prostu mamy chętne osoby do występowania, a nie mamy na grupie Microsoftowej slotów, bo są też inne tematy, które chcemy, żeby były przedstawiane. No i wtedy pojawił się pomysł, a może byśmy w takim razie uruchomili społeczność pod urządzenia Apple'owe, no bo jednak tutaj jest taki silny magnes w tym zakresie. No i to się stało, to się faktycznie stało. Natomiast też tutaj taka ciekawostka, bo ja nie wiem, czy słuchacze o tym wiedzą, ja to pamiętam bardzo dobrze, że pierwszy system Microsoftowy MDM-owy to był system, który nie wygląda tak jak dzisiaj. On się nazywał wtedy też Intune. Natomiast on dawał możliwość poprzez specjalnego agenta i internet pobranie GPO ze strony internetowej. My wtedy, kiedy ten internet był dużo wolniejszy, wszyscy zastanawialiśmy się, ale w ogóle po co to? Dokładnie, skoro ja tutaj mam polanie, szybciutko pobranie tych rzeczy. I później ten Intune został wygaszony i on później wrócił już jako ten taki z krwi i kości system MDM-owo-mamowy. Łukasz, ty potwierdzasz ten moment poznania się z Pawłem? Jasne, oczywiście. Wiele razy było tak, że wracaliśmy z Pawłem razem, Pawła samochodem. Paweł mnie podrzucał na pociąg, bo mieszkam poza Warszawą. Na przeróżne tematy rozmawialiśmy i to był tak, jak Paweł wspomniał, 2009-2010 rok. Paweł już wcześniej tam, ja dołączyłem do tej grupy rok, 2 lata później. Czasem występowałem na tej grupie i to się bardzo fajnie rozwinęło, bo mamy taką dosyć bardzo swobodną atmosferę. Bardzo dużo żartujemy. To jest też taka nauka trochę przez żarty, przez śmiech. Nie no, na temat Microsoftu to dosyć łatwo jest żartować, proszę cię, to żaden challenge. Tak, dlatego my dzisiaj staramy się to samo zrobić z Apple'em. I nie jest łatwo. Okej, dobra. I teraz ta wasza społeczność Microsoftowa to ile liczy tak dzisiaj? Jaka to jest grupa?
Formalnie, gdybyśmy popatrzyli po liczbach osób zarejestrowanych, to jest tam chyba około 1700. Natomiast my jesteśmy dumni z tego, że na spotkania on-site'owe takie przychodzi w tej chwili 100, trochę ponad 100 osób. No to dosyć poważny meetup się z tego Tak, plus robi. mamy transmisję online akurat z tych spotkań, czyli jak gdyby to się sumuje. Ja też jak gdyby cieszę się bardzo tutaj, że my kolejne pokolenia mamy, bo to już nie jest dzisiaj tak, że to są ci, którzy byli w 2008-2009. Oni powiedzmy z racji kwestii prywatnych gdzieś troszkę jak gdyby oddalili się, bo inne rzeczy stały się ważne, więc przyszli młodsi. No i też zaczynają nam się pojawiać na tej społeczności osoby, które są dziećmi tych, którzy zaczynali, bo mam takiego jednego uczestnika, który kiedyś mnie zapytał, czy kojarzę i wymienił imię i nazwisko. Ja powiedziałem, że tak, kojarzę, to był mój student, no to ja jestem synem, więc widać, że czas biegnie. Ja bym na chwilę zaparkował te kwestie społeczności i trochę, bo obaj powiedzieliście, że jesteście wykładowcami. Tak. No i teraz temat uczenia na studiach. Na ile to dzisiaj jest coś fajnego, na ile dzisiaj jest to misja, a na ile dzisiaj jest to orka na ugorze? No widzimy, że się ta młodzież zmienia. Ja mogę to powiedzieć ze swojego doświadczenia. Jest to oczywiście też forma pasji, tak? Przekazywanie wiedzy drugiej osobie. Trzeba po prostu poczuć w sobie tą chęć, może ten dar, bo to też jest forma daru. Nie każdy potrafi 1,5 godziny cały czas mówić, tak? Z przerwami może drobnymi, może nie. W zależności od tematu. Jeżeli kierunek jest bardzo ciekawy studiów, to tym bardziej widać, że jest ochota w tych studentach przychodzić na wykłady oraz na laboratoria, bo to pamiętajmy, są i wykłady, i laboratoria. I to zachęca, tak? To zachęca. Dobra, czyli, a co dokładnie? Ty jakby za jaką część tych wykładów odpowiadasz? Ja odpowiadam za podstawy Azure'a, czyli jak się zalogować do tej chmury, jak tworzyć maszyny wirtualne, jakie są tam technologie, jakie mamy możliwości w tej chmurze, co osiągamy, co zyskujemy, gdzie jest tam nasza odpowiedzialność, bo to jest bardzo łatwo zapomnieć, ale słowo odpowiedzialność jest bardzo ważne. W dzisiejszych czasach, tak jak wspomniałeś, że są cyberprzestępcy i to się rozwija, to trzeba to tak równoważyć, gdzie jest ta odpowiedzialność, więc ja opowiadam o podstawach chmury obliczeniowej, czyli o tym Azurze oraz o technologiach Microsoft 365, czyli Intune, Exchange Online, Teamsy, OneDrive i tak dalej, i tak dalej. Też jak zacząć z tym przygodę. Okej, teraz powiedziałeś, że jakby mamy dzisiaj to wyzwanie ze studentami, bo jakby te osoby, które przychodzą, to myślę, że jakby traktują te studia, trochę odhaczmy jakiś tam element. Może mniejsze jest zaangażowanie niż kiedyś było, bo one dzisiaj bardziej patrzą na twórców wielu znanych firm i uznają, że studia dzisiaj im są niepotrzebne. Jak już osiągną sukces, stworzą tego unicorna, no to wtedy będą mieli czas na to, żeby się uczyć. Więc teraz jest kwestia, z drugiej strony są dosyć chyba szybcy w polemice z tobą, bo są w stanie zweryfikować prawie każdą informację, którą podajesz online'owo. Więc to jest to wyzwanie, czy nie jest to wyzwanie? Jest chęć nauki z ich strony, czy jest raczej tak, przyszedłem odhaczyć? No właśnie, dlatego jak się prowadzi zajęcia trochę nieszablonowo, a wplątuje się jeszcze doświadczenie, które posiadam, tak? Posiadamy, bo każdy z naszych wykładowców posiada doświadczenie i pokazuje, jak to wygląda w życiu codziennym, no to ciężko to wykoleić, tak? To już generalnie rzecz biorąc student bardziej patrzy z zaciekawieniem, bo generalnie rzecz biorąc, jak ktoś miał do czynienia z zaszyfrowanym środowiskiem, jak temu zapobiec, tak? No to są to rzeczy z życia wzięte i bardzo ciekawe, tak? Więc połączenie dużego bagażu doświadczeń plus nauki, no to chyba to jest najlepsze połączenie, mi się wydaje. Paweł, czy uczelnie dzisiaj są gotowe na takich ludzi jak wy, niestandardowych? No bo jest jakiś, tam to się nazywa, jakiś jest ten program, jakoś go trzeba prowadzić. Z uczelnią historia tak naprawdę jest dosyć długa, bo w styczniu mija mi 26 lat, jak jestem belfrem akademickim i przez te wiele lat faktycznie zdarzyłem się z różnymi sytuacjami, gdzie ten program taki, który musi być, no troszkę zaczął odbiegać od tego, czego rynek oczekuje i kiedy my, osoby z rynku wchodzące na uczelnię jako dodatkowa praca, zaczęliśmy mieć styczność ze studentami i oni zobaczyli, że to są fajne rzeczy, bo im się to przydaje, przekłada się na możliwość zatrudnienia,
to faktycznie wewnętrznie zaczęło być tarcie między tą kadrą naukową i ludźmi, którzy przychodzą z zewnątrz i prowadzą laboratoria. I bardzo fajnie się zdarzyło, że po prostu przecięły się moje drogi z panem rektorem i dziekanem uczelni, gdzie dzisiaj prowadzimy nasze kierunki cloudowe i one zostały uznane i mamy na to potwierdzenie jako pierwsze cloudowe w Europie. I tam faktycznie tak zwane specjalizacje, czyli przedmioty też wszystkie laboratoryjne prowadzone są wyłącznie przez inżynierów i autoryzowanych trenerów Microsoft, więc studenci mają na zajęciach tak naprawdę treści najbardziej aktualne i oni z tego korzystają, nie mamy problemu z obecnością, my tak naprawdę tej obecności w ogóle nawet nie sprawdzamy, bo najczęściej to jest 80% bądź więcej tych studentów na zajęciach. No i tak jak Łukasz mówił, często na tych zajęciach możemy sobie na to pozwolić, że przechodzimy z tematem, który akurat w tym tygodniu mieliśmy, tak? Czyli w planie było coś, żeby zrealizować, ale wydarzyła się jakaś ciekawa historia i mówimy, słuchajcie, to odtwórzmy to w laboratorium, bo okazuje się, że to naprawia się w taki albo inny sposób. Czyli planowaliśmy, powiedzmy, jakąś tam emulację awarii, a tutaj jesteśmy w stanie zrobić im coś, co się wydarzyło u klientów w tym tygodniu. I te zajęcia faktycznie cieszą się dosyć dużą popularnością i myślę, że z korzyścią dla studentów. Więc coraz bardziej uczelnie, szczególnie oczywiście prywatne tutaj, zaczynają dostrzegać potrzebę tego, żeby treści, które przekazujemy, pochodziły bardziej z rynku. Oczywiście umiejętności akademickie i takie związane z nauczeniem myślenia, bo ja powtarzam to studentom, że studia mają was nauczyć myślenia, tak? One są potrzebne, ale widzimy, że też tych przedmiotów takich praktycznych, takich pochodzących z rynku jest coraz więcej. To też firmy wymuszają, prawda? No bo uczelnie, wiadomo, muszą wypuszczać osoby z umiejętnościami, więc firmy też sugerują, ta współpraca, która jest między firmami a uczelniami, bardzo dużo tutaj pomaga, bo te firmy podpowiadają, sugerują, jak to powinno wyglądać. Pewnie jeszcze warto tutaj dodać, bo z tym rynkiem edukacyjnym trochę związani jesteśmy, że my w roku 2009 weszliśmy do techników na kierunkach IT. Czyli żeśmy tak naprawdę zaczęli próbować robić to, co na studiach, właśnie w technikach. I dzisiaj, po tych 14 latach mamy wielu absolwentów już studiów, którzy byli naszymi uczniami w technikach, więc oni idąc na uczelnię świadomie wybierali uczelni, które im dadzą możliwość kontynuacji tych treści, które pokazywaliśmy w technikach. I wydaje mi się, że to też jest taki dobry pomysł. Temat w ogóle to, co mówisz, żeby uczyć już, zmienić ten program w technikum, to ja miałem okazję rozmawiać, zapraszam do podcastu z Karoliną na temat IT Corner. Posłuchajcie na temat tej organizacji, ale właśnie z Karoliną rozmawiamy i na taki aspekt, bo IT Corner ma jako organizacja właśnie firma IT zrzeszająca też takie trochę plany, żeby właśnie też zmieniać tą edukację, bo tak naprawdę oni potrzebują ludzi potem, tak, którzy się pojawią w pracy, tych wszystkich programistów, deweloperów, dokładnie. DevOpsów, SysOpsów i tak dalej. Tak? No i skądś ich trzeba brać. I teraz druga moja teza od zawsze jest taka, że tak naprawdę w pewien sposób tych deweloperów, których jest, to już nawet zawodówka mogłaby wypuszczać, tak? Bo Arek, przecież tak. Stworzyć szkołę zawodową wcale nie musi być 5-letnie technikum. To może być 3-letnia szkoła zawodowa. Fach się liczy. I tak naprawdę trochę wypuszczające ludzi. Przecież ci ludzie siedzą w tym świecie, oni są przesiąknięci, więc tylko teraz kwestia dać im narzędzia, a nie czekać i mówić, programowanie to ty się nauczysz dopiero na studiach, a jeszcze wcześniej to będziesz pisał na kartce. Arku, to jak gdyby nawiążę jeszcze do tej opowieści. Ja od zawsze też interesowałem się certyfikacjami zawodowymi Microsoftu i tutaj myślę, że też moglibyśmy pewnie długo porozmawiać, bo nawet jestem współtwórcą rozumiem, masz taką prawie klapę takich orderów. Jak pewien generał ze wschodu. Nie. Oczywiście troszkę tych egzaminów i certyfikatów zdobyłem, natomiast interesowałem się od zawsze certyfikacjami Microsoftowymi, bo one były przepustką i są dzisiaj przepustką do świata IT. I kiedy my zaczęliśmy to adoptować na studiach, to zaczęliśmy później obniżać tak naprawdę względem lat dostępność tego, czyli od 4. roku studiów przez 3., 2., 1. i właśnie w roku 2009 zeszliśmy z tym do techników i zaczęliśmy ludzi certyfikować w szkołach średnich. I oni tak naprawdę zobaczyli, że dzięki temu mogą zdobyć fajne praktyki, mogą gdzieś pracować już, więc wchodząc tak naprawdę na studia,
pewnie przyspieszyli niż ich koledzy, ale to jest znów związane z tym, że ten wiek takiej inicjacji IT się obniżył, no bo dzisiejsze pokolenie to są osoby, które jak się urodziły, to wraz z butlą dostały tableta po prostu. Sterowana iPhone. Dokładnie. I z tego trzeba skorzystać, żeby to dostosować, tak? Więc ja się jak najbardziej oczywiście z tym zgadzam, że my to powinniśmy robić już na etapie szkoły ponadpodstawowej, tym bardziej, że jak się rozmawia dzisiaj z uczniami, no właśnie, tak jak mamy klientów, którymi są szkoły podstawowe i czasami rozmawiamy z dzieciakami na temat bezpieczeństwa, to ja muszę ci powiedzieć, że tam są uczniowie 6., 7. klas, którzy po zajęciach takich przychodzą i zadają takie pytania, które świadczą tylko i wyłącznie o tym, że oni bardzo głęboko w tą technologię dokładnie weszli. I takie perełki warto wyłapywać, żeby może trochę im tej geografii, biologii dać mniej, bo z nich będą super techniczni ludzie. Okej, ale dobrze, żeby tą biologię znali, bo jednak oczywiście, się to jest przydaje, też potrzebne. To wiemy, w geografii też, żeby się nie pogubili, potrafili bez mapsów różnych dojechać albo policzyć zwierzęta, bo gdzieś tam rozmawiałeś coś na ten temat. To będzie też taki temat będziemy rozmawiali, to jakby przy okazji w nowym odcinku. Tak. Łukasz, czyli Microsoft was połączył, a Apple was scalił, bo teraz rozumiem, że wpadliście na ten pomysł w ramach tego community Microsoftowego, że zaczęły się tam pojawiać jakieś takie tematy, bo coraz więcej urządzeń Apple'owych zaczęło się pojawiać w tych organizacjach. Pewnie powstawały jakieś wyzwania typu jak wprowadzić Maci do organizacji, jak to ustawić w Active Directory, jak tym zarządzać, jak tym robić. No i teraz rozumiem, że jakby stwierdziliście, że tam nie ma miejsca, bo tych tematów Microsoftowych jest tak dużo, no i założyliście tą grupę spiskową, czyli ty, Paweł i syn Pawła, Jakub. Ty i co? I któregoś dnia powiedzieliście, dobra, to działajmy. Startujemy. Tak jest. Paweł zadzwonił do mnie. Akurat jechałem tramwajem, więc słyszałem co drugie słowo i tak, Paweł, wchodzę w to jak złoto. Jak Paweł co powie, to jeszcze nie wiem w co? Tak, bierzemy kredyt. Tak, jest zgoda. Bierzemy kredyt na ciebie, wchodzę, tak, budujemy, tak jest. I generalnie rzecz biorąc, tak, Paweł, oczywiście, bierzemy to na barki i jedziemy z tym tematem, bo faktycznie widać tak jak się ten IT w Polsce rozwijało, to bardzo fajnie się rozwijało, bo przez szereg lat byłem administratorem tych urządzeń takich z ikonką leśnych owoców, ale w międzyczasie jak firmy, które miały tutaj za wielkiej wody oczywiście swoje biura i tak dalej i przylatywali dyrektorzy, jakiś wyższy szczebel, mieli zawsze iPhony, no i to tak. Łukasz, zabrałeś ich po prostu do Grójca i tam jabłka były. Przyznaj się. Jabłka, tak, pod Grójcem, zgadza się. No i my musieliśmy też na tym nadążać, tak, więc Microsoft bardzo fajnie to stalił w jedność, jak Paweł powiedział, zarządzać wszystkimi urządzeniami z jednego miejsca. Czekaj, to tak Microsoft taki władca pierścieni, by mieć jeden, aby zarządzać wszystkimi? To za chwilę przejdziemy, Paweł zaparkuje, to już pomyśl, co powiesz na temat iTune'a. Dobra, a teraz Łukasz właśnie kontynuując. No i teraz ta społeczność, wszedłeś, to jaki jest cel w ogóle? No bo wiadomo, że przenieśliście tam pewne tematy. Jaki jest cel tej waszej społeczności? Cel, żeby trochę więcej dzielić się wiedzą na temat tego ekosystemu, bo Apple ma taki swoisty ekosystem, bardzo fajne to jest, ale fajnie to też rozszerzyć na wiele innych aspektów, typu integracja z innym oprogramowaniem, tak? Jak to wygląda, jak to działa, jakie problemy mogą występować, poznać ludzi z tego też świata Apple, bo to też jest inny trochę świat niż nasz. My już ten nasz Microsoftowy znamy w Warszawie całkiem dobrze i w Polsce, bo w Polsce też nas znają. No i teraz fajnie by było dzielić się też tą wiedzą z innymi, jaką mamy wiedzę, jak to połączyć, jaką mają ci specjaliści z jabłuszek. Ja rozumiem, też że to też mają jest jakby wiedzę. Taka walka z tymi miejskimi legendami, typu, bo przyjechał ten prezes z iPhone'em, a to jest problem, bo jak go wprowadzi do sieci, żeby jeszcze było bezpieczne, albo sobie zarząd wymyślił, że sobie kupią Maci albo iPady i już trzeba tam ich wyizolować, stworzyć im jakąś specjalną podsieć i w ogóle to mam robotę jakąś, a muszę siedzieć po godzinach, więc to też jest chyba jakby taki aspekt trochę dawania dzisiaj takiej wiedzy, słuchaj, możesz to zrobić w ten i w ten sposób, tak? Może nie robisz tego prawą ręką, jak robiłeś w Microsoftie, ale lewą, jak zrobisz, to będzie działało. Zgadza się. Musimy też mieć na uwadze, że nie tylko prezesi, ale przez parę lat od wstecz już widzimy tak.
że jest taki bardzo modny pracownik jak kontraktor, który przychodzi ze swoim sprzętem i oni przychodzili z różnymi sprzętami, nie tylko z Windowsami, ale właśnie też z MacBookami, bo on na przykład jest w dziale marketingu albo w dziale reklamy, czegokolwiek i on potrzebuje trochę innego sprzętu do pracy. Albo jest UX-owcem, który tak pracuje nad nową aplikacją. Właśnie, więc też musieliśmy o nich dbać, o ich bezpieczeństwo, IT i tak dalej. Także to wiąże ze sobą szereg takich różnych prac dla nas. Z jakich urządzeń korzystasz Apple'owych? Prawie wszystkich, jakie są dostępne. Rozumiem, w domu masz również Maca Studio, tak? Nie, właśnie nie. Mam MacBooka Pro, iPada. iPada to mam 3 sztuki. No oczywiście Apple TV, tak. iPhone to już przez wszystkie wersje iPhone'a przechodziłem, także wszystkie wersje zegarków miałem. Jaką widzisz podstawową korzyść jako użytkownik? Czy to jakby, bo jest zarzut, że oczywiście ten system jest zamknięty i tam nie da się pogrzebać. To nie jest zarzut. Często, to nie jest zarzut właśnie. Ale taki jest zarzut, kiedy rozmawiasz z ludźmi, którzy na przykład przesiadają się z Linuxa, tak? W Linuxie oni mają... Jest open source i w ogóle oni tam wszystko tworzą, mogą sobie konfigurować, a tutaj przychodzą i jednak mówią, że trochę są w takiej złotej klatce. No i teraz ty masz ileś tych urządzeń, czy widzisz jakieś korzyści takie z tego, że jest tych kilka urządzeń? I też właściwie, powiedzmy, różne systemy? Jasne. No przede wszystkim jest ten ekosystem, tak, że to wszystko razem spójnie działa. To jest bardzo fajne, to jest pierwsze. Drugie, jest to bardzo bezpieczne. Nie mogę powiedzieć, że coś jest nie tak. Tutaj security. To jest bardzo bezpieczne, bo jak pamiętam, no, przez 10 lat administrowałem tą Jerzynką, to potem poszukanie jakiejś alternatywy, gdzie się Jerzynka skończyła, to naprawdę systemy Apple'a naprawdę mnie bardzo tak pociągnęły w ich stronę. Pod względem bezpieczeństwa, aktualizacji, przede wszystkim aktualizacje. Dostajemy na bieżąco aktualizacje, tak? Aktualizacje systemów, aktualizacje oprogramowania. Możemy do iluś tam urządzeń wstecz jeszcze otrzymywać, także... Nie, bo jakby tak, ten okres wsparcia jest dosyć długi. Dosyć długi, tak? I ten Apple ID, to co tworzy chmura rodzinna i tak dalej, to też jest... No, powiem po amerykańsku amazing, nie? Okej, Paweł, wspomniałeś o tym Intunie, który tam kiedyś powstał, potem tak gdzieś tam poszedł do zamrażarki. Dzisiaj przy okazji promocji nowych systemów operacyjnych Apple'a pojawia się przy Intunie, że oni są już zero day ready. To jest na przykład i konkurencja typu Jamf, która zawsze była mocno zintegrowana, ale ona jest taka mocno Apple'owa. Tutaj Intune coś takiego pokazuje. Czy Intune realnie ma szansę stać się taką alternatywą właśnie dla tych systemów innych, takich czysto Apple'owych? Arku, ja próbuję sobie zrobić analogię do historii, która już była w Microsoftie i nazywa się Hyper-V. Czyli kiedy wchodziła wirtualizacja Microsoftowa i miała choroby wieku dziecięcego, trochę się z niej naśmiewano. Dzisiaj tak naprawdę jest zaadoptowana i używana. Standardem jest. Dokładnie. I myślę, że tą drogę przechodzi albo już kończy przechodzić Intune. Bo na początku on też był systemem, który miał wiele tak naprawdę, czy wiele mu brakowało, może tak, a dzisiaj tak naprawdę jest w tym ekosystemie cloudowym microsoftowym koniecznym elementem. Tym bardziej, że nie tylko rozwiązania Apple'owe, ale też androidowe i Microsoftowe on jest w stanie tym zarządzać. Tam dochodzi wątek endpoint security, który też jest wbudowany i myślę, że należy o tym wspomnieć. I jeżeli popatrzymy dzisiaj na nasze działania, które robimy jako firma, jako inżynierowie, to coraz więcej zgłasza się do nas podmiotów, organizacji, że oni chcą rozwiązanie do zarządzania właśnie mobilami, bo też ten wątek BOD, prawda, tego, że ludzie nie chcą nosić wielu urządzeń ze sobą, chcą mieć jedno, może dwa, czasami 3, powoduje, że my jako IT mamy wyzwania dotyczące ochrony danych, tak? Tego, że tam jakieś informacje firmowe będą się pojawiały. Natomiast na pewno w Intune, na pewno dzisiejszy Intune jest innym produktem, który był 2 lata temu, 5, czy jeszcze sięgając dalej, tak? Ja myślę, że jego zaletą jest to, że on w tym ekosystemie Microsoftowym jest po prostu jednym z komponentów, tak? I on jak gdyby tam się wpasowuje, nie trzeba jakoś mocno go Czyli dokonfigurować. Intune dzisiaj będzie zarządzał,
urządzeniami Windowsowymi, urządzeniami z systemami Apple'a i również androidowymi. Tak? Czyli tak naprawdę administrator dzisiaj dostaje dosyć dobre narzędzie do zarządzania wszystkim, co jest i to też jest fajna rzecz jakby z tej strony, bo to powoduje, że jest takie hasło, że jest ten employer choice, tak? Że jakby zachęcamy wiele firm do tego, żeby dały szansę, jeśli można, pracownikom, żeby sobie wybrali. Może nie wszyscy chcą mieć Maca, tak? Okej, są tacy ludzie, wykonują też pewne prace, być może dzisiaj oprogramowanie też nie jest jeszcze takie dostępne, bo było niszowe, stworzone na Windowsa i oni na tym pracują, wolą takie komputery. I tak jak powiedzieliście, tak jak Łukasz tu zaznaczyłeś, pojawiają się kontraktorzy, którzy przychodzą z własnym sprzętem i nie chcą się przesiadać na inny sprzęt, ale w tym momencie organizacja mówi, okej, dobra, masz takie, dopuszczam cię, jesteś tym endpointem, ja cię strzegę, zgadzasz się na pewne rzeczy, ja zarządzam twoją maszyną, wiem, co ty tam robisz, jakie ślady zostawiłeś cyfrowe w mojej przestrzeni. To z jednej strony ślady cyfrowe, ale chyba przede wszystkim ochrona danych, tak? Bo jeżeli to jest urządzenie prywatne, nad którym IT nie ma takiej pieczy jak nad urządzeniem firmowym, to nam najbardziej zależy na tym, żeby te dane, które tam są, jeżeli by w wyniku jakiejś sytuacji na przykład zaginęły, tak? To żeby nie można było ich odczytać. No tak, no bo to zaleta też podstawowa, o której my mówimy też na spotkaniach z klientami, tak jakby ten element dotyczący tego rozwiązania security na poziomie Apple'a, tak, ten sandboxy, te wszystkie takie miejsca, gdzie tam te dane są przechowywane, sprawdzane, nim wyjdą, po drugie nawet jeżeli dostęp do tego komputera na linie papilarne i tak dalej, to one też są trzymane tylko w tym kompie, nie są gdzieś tam dzielone na zewnątrz, no to właśnie jedna rzecz mi się nasunęła, bo przy okazji kiedyś się zainteresowałem takim tematem, że jest taka koalicja firm jakby na rzecz likwidacji haseł. Znaczy mówi się, że hasła już są passé. I to wiąże się jak gdyby z rozwojem technologii uwierzytelniania wieloskładnikowego. Dzisiaj tak naprawdę rozmawiamy o passwordlessach, dzisiaj rozmawiamy o kluczach sprzętowych, które są tym takim chyba najlepszym póki co elementem do uwierzytelniania i odchodzimy od haseł, tak? Tak samo jak od SMS-ów w logowaniu właśnie dwuskładnikowym. To często też pada takie pytanie, dlaczego PIN 4-cyfrowy jest bezpieczniejszy od hasła 12-znakowego. I ty, Arku, powiedziałaś właśnie o tym, dlatego, że to w urządzeniu jest przetwarzane, to nie wychodzi poza to urządzenie, plus oczywiście technologie biometryczne, które wiadomo też swoje robią. Słuchajcie, jedna ciekawa rzecz, ostatnio miałem 2 razy w 2 różnych systemach logowanie się i konieczność ustawienia tam hasła. No ja już jestem na tyle leniwi, że pozwalam Apple'owi zasugerować jakieś hasło i słuchajcie, te systemy, w których się logowałem, nie dopuściły. Dlaczego? Dlatego, że tam jest ciąg chyba 12 znaków, czy nawet więcej był wygenerowany, tylko dlatego, że w tym ciągu nie było znaku specjalnego. A ktoś nałożył regułę, że muszą być tam, nie wiem, cyfry, litery, duże litery i znak specjalny. Pokutuje złożoność hasła. I to mnie rozbiło. No słuchaj, generalnie to też jakieś nowe rozwiązania, niby startupowe. I po prostu rozwaliłem się. Mówię, no jak? Aż tak trzymamy się pewnej reguły, zamiast jednak przyjąć, że to hasło, które będzie dłuższe, skomplikowane, no jest trudniejsze do odtworzenia niż 8-znakowe. Arku, bo kiedyś wprowadzona została złożoność hasła i wiele osób do dzisiaj traktuje, że ona być musi. Jako świętość. Tak, że to jest świętość, tak? Nie patrzymy na to, żeby troszkę wyjść z tych naszych przyzwyczajeń i spojrzeć, że może jednak jest coś lepszego, tak? Tak samo jak dzisiaj dążymy do federacji, dążymy do single sign-ona po to, żeby ograniczyć liczbę kont, z których korzystamy, bo jeżeli tych kont mamy wiele, to prawdopodobieństwo, że hasło jest takie samo, wzrasta, no i też wtedy ta płaszczyzna ataku się po prostu mamy powiększa. Microsoftowe rozwiązania, Google też już przygotował, mam dużo firm, które są też dobrze zrobione na Google. Zmienia się, to jest kwestia, czy zaakceptujemy tą zmianę, czy jesteśmy na nią gotowi i żebyśmy zobaczyli korzyści, bo rozumiem, że to trochę wy jako nauczyciele akademiccy, jako trenerzy pokazujecie, że jakby odczuj korzyści ze zmiany. My pokazujemy, ale też wdrażamy, bo to też jest bardzo ważne, że my nie tylko jesteśmy teoretykami, ale przede wszystkim jesteśmy praktykami i przenosimy to na uczelnię, bo siedzimy na co dzień u klientów i z nimi działamy. I muszę tutaj powiedzieć, że tak, ten świat się zmienia, tak, w sensie pozytywnym też od strony klientów, bo ich świadomość rośnie. To jest też pewnie związane ze zmianami pokoleniowymi, czyli przychodzą tam coraz młodsi, którzy wychowali się... My musimy nadążyć. Tak? Tak, my te dinozaury musimy dalej jak gdyby tutaj za nimi biec. I też przywołujesz chociażby, przypomina mi się historia, kiedy ja z Apple'em tak naprawdę zacząłem, bo historia była taka, że nasz jeden z klientów, nowych klientów, który do nas
przyszedł i tak naprawdę zapytanie było o adopcję chmury Microsoftowej. No my żeśmy przyklasnęli, super temat, bo się w tym znamy. I klient na spotkaniu nam powiedział, no dobra, wy się znacie na chmurze Microsoftowej, a my mamy 100% Apple'a w firmie. I pamiętam, że była taka chwila konsternacji, bo myśmy z tych urządzeń nie korzystali jeszcze. No i tak naprawdę ja powiedziałem, okej, proszę mi kupić w takim razie urządzenie Apple'a, czyli urządzenie z Mac OS-em. No miałem już chwilę iPhone'a, na szczęście, i po prostu się tego nauczę, bo skoro mamy to zaadoptować u klienta, to ktoś się tego musi nauczyć. I tutaj właśnie dzięki studentom przez pół roku prowadziłem na dziennych studiach z macOS-a, powiedziałem im, mówię, słuchajcie, ja się muszę nauczyć tego urządzenia, proszę się nie śmiać na zajęciach, jeżeli będę miał problem ze zrobieniem zrzutu ekranu albo z wyrzuceniem przeglądarki na drugi ekran. Oni mi pomogli bardzo, tak? Czyli jak gdyby też pomogli mi nauczyć się tego. No i faktem jest, że dzisiaj tylko korzystam z macOS-a, ale środowisko Windowsowe mam w cloudzie, tak? I tam ono działa. Łukasz, urządzenia Apple'a działają, to co powiedzieliśmy, dobrze z oprogramowaniem Microsofta, ale ja często spotykam się z takim zarzutem i to najczęściej z działów finansowych, że my nie przejdziemy na Maca, chociaż prywatnie korzystamy i wiemy, że jest bezpieczny, bo ten arkusz, który mamy super zrobiony Excelowy, no bo nie wdrożyliśmy ERP-a, bo mieliśmy zbudowanego dużego Excela, który liczy wszystko, co w firmie, nie działa na Apple'u. No i z jednej strony Apple mówi, Excel działa i wszystko jest okej, a z drugiej strony ci ludzie mówią, że nie działa. Z czego to wynika? Co się takiego dzieje? Gdzie następuje jakiś misunderstanding? Bezpieczeństwo, przede wszystkim bezpieczeństwo, czyli tak zwane makra, tak? Na dzień dobry są blokowane na Apple, żeby to nie działało tak domyślnie, żeby się złośliwy kot nie uruchomił, tak? I coś się wydarzyło. Czyli tak naprawdę to będzie działało, tylko trzeba jakby przepisać albo zweryfikować na urządzeniach macowych? Tak. Okay. Zgadza się. Plus można zainstalować Parallersa jakiegoś, który nam zwirtualizuje Windowsa i dalej to będzie dobrze działać. To też jest taki workaround, z którego często korzystamy. Ma się to bardzo dobrze i dalej działy księgowości mogą sobie pracować na oprogramowaniu Windowsowym. Także tu no dobrze, panie Łukaszu. To jest elastyczne. To jest bardzo elastyczne. Panie Łukaszu, ja mam ZUS-a płatnika. No i co? I ostatnio na zajęciach, na studiach pokazywałem, jak ZUS-a płatnika wdrożyć w Azurze, jak pokonfigurować bazę, jak się dostać programem i to z Maca. I działało bardzo dobrze. Czyli można. Tylko jest... I tu pamiętajmy o tym, że to Microsoft był chyba pionierem, jak pamięć mnie dobrze nie myli, App Virtualization, czyli właśnie rozwiązanie, gdzie żeśmy tak naprawdę na nowszych Windowsach mogli uruchomić aplikację w trybie takiej, w cudzysłowie, kompatybilności. Tak naprawdę w tle chodziła maszynka wirtualna z poprzednim Windowsem po to, żeby dać na interfejsie dla użytkownika aplikację. To było to jakby teraz w Apple'u była ta rozeta wykorzystywana, jak była migracja z procesorów Intela na Apple Silicon. No i ona pomagała stworzyć takie właśnie środowisko. Dobrze, czyli szanowni państwo z działów finansowych, ZUS, płatnik działa, tutaj Łukasz, Paweł są w stanie pomóc zintegrować, uruchomić, my dostarczymy sprzęt, będziecie zadowoleni. I mniejsze składki bierzemy. I jeszcze biorą mniejsze składki i szybciej rozpatrują podania, to myślę, że to powinniście tutaj rozpatrzyć. Wróćmy do społeczności. Społeczność ma za sobą już jakiś czas życia? Ile to tam się odbyło? Tak, Apple'owa. Applecommunity.pl. My wystartowaliśmy w czerwcu. Świadomie to zrobiliśmy, żeby przed wakacjami zrobić pierwsze spotkanie. Spotykamy się raz w miesiącu. To jest zawsze 3. wtorek miesiąca. Okay. Więc jest za nami w tej chwili czerwiec, wrzesień i październik. Za chwilę będzie spotkanie listopadowe. No i cieszymy się z tego, że przybywa osób, że pojawia nam się coraz więcej chętnych osób do występowania, bo to też nie jest takie oczywiste. Są bardzo fajne dyskusje w kuluarach tej społeczności, bo faktycznie zdarzamy się, tak jak Łukasz mówił wcześniej, ludzie Microsoftowi, którzy są, myślę, mocno wyluzowani, z ludźmi, którzy traktują Apple'a czasami jak religię. Ale to są naprawdę bardzo fajne nie można się śmiać. Nie. My jak gdyby patrzymy na to z dużym zrozumieniem i akceptacją, natomiast pamiętamy też czasy, gdzie
Windows, tak, czy system operacyjny Microsoftu był też właśnie traktowany trochę jak świętość, no i kiedy pojawiali się Linuxiarze, no to różnie z tym bywało. My wierzymy z Łukaszem i ze społecznością, że dzisiaj tak naprawdę te wszystkie rozwiązania, które były konkurencyjne dla siebie, tworzą ekosystem, w którym my musimy działać. To jest jedna drużyna. Tutaj nie ma pytania, czy coś jest lepsze, czy coś jest gorsze. Nie, tak się poukładało akurat, że ci wzięli większą część usług, ci wzięli, powiedzmy, tutaj ten obszar sprzętu, bo IT musi to na końcu pogodzić, tak? I musi dać rozwiązania faktycznie bezpieczne. Więc wierzymy, że ta społeczność pomoże, tak? Czyli wymiana wiedzy, pokazanie tym ludziom, słuchaj, byłeś zawsze Windowsowy, przyniósł ci prezes albo ktoś tam, kontraktorzy ci przynieśli Maki, proszę bardzo, takie możesz włączyć, tutaj masz takie parę tipów podstawowych, skorzystaj z tego, jeśli nie, przyjdź na społeczność, możesz omówić pewne posłuchać rzeczy. albo omówić. Tak. Ja spotykam się też, Łukasz, z takim problemem, gdzie ludzie, którzy jeszcze nie przeszli na Office'a 365, mówią, że jak robią coś w SharePoincie, to na zwykłych komputerach Windowsowych, to na Macach się nie otwiera. Coś wiesz na ten temat? Nie, no powinno normalnie działać. Jeżeli mamy OneDrive'a, to mamy też i SharePointa. Jeżeli mamy SharePointa, właśnie ludzie to mówią, mamy że też jak OneDrive'a. użyjesz polskich znaków, z tym sami. że jak użyjesz polskich znaków do opisania tych dokumentów, które tworzysz na komputerze Windowsowym, to na Macu się nie otwiera. Paweł, coś na ten temat? Znaczy ja od zawsze piszę na komunikatorach bez polskich znaków diakrytycznych. Tak? Czyli mamy rozwiązanie. Trochę dając rozwiązanie. Znaczy myślę, Arku, że pytasz o sytuację, w której ten SharePoint może być jeszcze w tak zwanym on-premises, tak? Okay. Czyli nie jest cloudowy. Plus no faktycznie wątek polskich znaków diakrytycznych, które czasami psikusy robią i do dzisiaj są pewne, powiedzmy, takie znane sytuacje, gdzie nie może być polskiego znaku, bo wiemy, że na przykład Outlook się nie uruchomi. Tutaj w cloudzie jest lepiej, na pewno. Jeżeli środowisko jest hybrydowe, czyli wykorzystuje również kawałki clouda albo wykorzystuje całego clouda, jest łatwiej. Mogą się takie sytuacje zdarzyć, natomiast pewnie to ma gdzieś jakiś silny związek też ze stroną kodową, tak? Z interpretacją tych linków. Czyli to trzeba przejrzeć, co mamy i wtedy jakby zobaczyć, czy jesteśmy w stanie to zmienić, czy nie. Ja podejrzewam, że z dużym prawdopodobieństwem architektura powstawała wtedy, kiedy tego clouda może jeszcze nie było, albo on dopiero raczkował, czyli ta organizacja wykorzystywała rozwiązania on-premowe i teraz nagle chciałaby, wiadomo, pójść, że tak powiem, z biegiem rozwoju urządzeń i adaptować je do tej swojej infrastruktury, która tam jest, więc ona po prostu wymaga też jakichś nakładów zmian, żeby to dopasować. Nie potrafię odpowiedzieć, nie widząc pacjenta, podejrzewam tylko, że to może o to chodzić. Dobrze. Łukasz, już wiemy, że pracujesz jeden dzień w tygodniu, to już ustaliliśmy fakty. Wiemy, na jakich urządzeniach pracujesz. Czy ty tych urządzeń używasz takiego Maca do administrowania tymi Microsoftowymi rozwiązaniami? Czy to jest jakoś, czy nie? Nie wolno. Jasne, oczywiście. Mamy zdalny pulpit na dzień dobry. Mamy OneDrive'a, który się bardzo dobrze integruje na macOSie. Mamy Teamsy, mamy wszystkie narzędzia, które są nam potrzebne do pracy, plus ten zdalny pulpit, gdzie możemy się łączyć fizycznie do serwerów, czy to fizycznych, czy wirtualnych, to bez znaczenia, bo to sobie radzi bardzo dobrze. Więc sam Azure czy Microsoft 365 administrujemy przez przeglądarkę, jest też PowerShell. Także generalnie rzecz biorąc, możliwości wachlarz do zarządzania. A już nie wspomnę o aplikacji na telefon, gdzie przykładowo leżymy sobie na plaży i co zawsze dzieje się, jak ktoś dzwoni? Trzeba tuptać do hotelu, tak? A teraz nie. Dokąd mamy tupta apkę, Łukasz? Tak, klikam. Klikam w apkę, przypisz licencję, proszę bardzo, z aplikacji przypisuję licencję, leżąc dalej na plaży. To są takie wygodne rzeczy dla nas, że chyba bardziej się nie. Wracamy do tego tematu community. 3 spotkania za wami. I czujesz, że to już jest sukces? Nie. A czujesz, że to pójdzie w stronę społeczności Microsoftowej, że będziesz też miał taką My wierzymy, z Łukaszem taką dużą grupę ludzi, która będzie przychodziła i się dzieliła wiedzą? Albo chciała tej wiedzy? My zrobimy wszystko, żeby tak było. Bo oczywiście mamy doświadczenia z tą grupą Microsoftową, widzimy chęć. Tak? Ale sam widzisz, że to są inni ludzie.
Tak, ale my się mieszamy. Okay. My się mieszamy, tak? Czyli jedni się uczą od drugich. Cieszymy się, że w krótkim czasie przybyło nam chętnych osób na występowanie. I to jest argument, żeby odpowiedzieć ci tak, powinno się to udać, natomiast chcielibyśmy, żeby tak zwany sezon minął, czyli od września do czerwca, bo my... Taki rok szkolny sobie wymyśliliście. Tak, bo tak społeczność to działa. zaczęliście ten rok szkolny od zakończenia. Tak, ale to było specjalnie zrobione. Po to, żeby właśnie jak gdyby zaszczepić, zarzucić, że taką społeczność chcemy uruchomić i wtedy będziemy w stanie odpowiedzieć ci pewnie, Arku, dokładniej. Natomiast póki co wszystkie znaki, które też do nas docierają i to, że się dzisiaj tu spotykamy z tobą, wskazują, że to zainteresowanie już wyszło za Warszawę. Tak, bo mieliśmy okazję porozmawiać od nas, tam kolega współpracujący Kuba. z nami, Kuba, jest prelegentem, który tam przyszedł z jakimiś tam tematami, więc fajnie, że te tematy takie miękkie, bo Kuba jednak jest bardziej w bardzo fajny tematem UX-owcem, pokazującym jakby tą użyteczność tego urządzenia, więc też zwracającą, jakby ja rozumiem, że jeden z tam tematów był, dlaczego prezesi i prezeski wybierają iPhone'a, tak? To też był... Tak, to był taki początek i taka fajna przynęta, tak? Bo taka jest też prawda, skąd to się bierze, tak? Że to nie jest tylko takie tam tylko jednak faktycznie jakieś tam elementy... Na pewno dużo pracy jest związanej z tym, że ludzie, którzy związani są na przykład z Microsoftem, muszą poznać ten ekosystem Apple'a i w drugą stronę. Apple'owcy muszą zrozumieć, jak Microsoft na to patrzy. I kiedy to się zrozumie, to jest po prostu łatwiej. Ja myślę, że my z Łukaszem przeszliśmy tą drogę, natomiast to jest droga, w którą jak się wejdzie, to cały czas się po niej chodzi. Tutaj nie da się nauczyć i zatrzymać. Tu trzeba cały czas iść z nowościami i tym, co się zmienia, bo tak jak sam mówiłeś, prawda, w kontekście chociażby Intune'a i tego Zero Day, tutaj też zmiany zachodzą ze strony Apple'a, więc my musimy za tymi zmianami podążać. I wierzymy, że społeczność też właśnie w tym pomoże, bo tam też pojawiają się treści dotyczące tego, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, miesiącu, żeby porozmawiać. To ja mam takie, bo teraz jak tak powiedziałeś, że ta społeczność, że to pewne, czy planujecie coś takiego, żeby ta społeczność też również jakby przekazywała pewne oczekiwania w stronę Apple'a, czyli mówiła... Słuchaj, na tych dyskusjach nam wyszło coś takiego... Arku, mam tą przyjemność być jednym z polskich MVP. Czyli tu dzisiaj to też... w siatkówce, to jest najlepszy rozgrywający... Tylko, że ja wśród działaczy jestem bardziej w tej chwili. Natomiast to jest odpowiedź Microsoftu na osoby, które właśnie szerzą wiedzę, dzielą się tą wiedzą, czyli Microsoft wymyślił taki program 30 lat temu i co roku można taki tytuł zdobyć, można go odnowić. Mi minęło 15 lat już, jak ten tytuł posiadam. Zawłaszczyłeś go. Proszę? Zawłaszczyłeś go. Nie zawłaszczyłem, bo co roku jak gdyby trzeba wykazać się aktywnościami. Czyli to jest tak naprawdę, że za każdym razem, to jest siatkówce, tak, ale musisz jakby potwierdzić... Muszę trenować. Muszę cały czas trenować. Natomiast do czego dążę? Te osoby mają właśnie kontakt z tak zwanymi grupami produktowymi w Redmond i my możemy zgłaszać pewnego rodzaju uwagi, spotykamy się online, spotykamy się też on-site na summitach, gdzie dyskutujemy i rozmawiamy, tak? Co powinno się zmienić, jak powinno wyglądać. I Microsoft słucha tego, tak? Bo ma w nas tak naprawdę takie osoby, takich geeków, tak? Którzy w tej technologii siedzą. Gdzieś rozmawiając z polskim Apple'em, też na to zwracałem uwagę, że to jest może dobry pomysł, żeby właśnie taki program się pojawił po to, żeby osoby, które w tej technologii Apple'owej silnie siedzą, miały możliwość szybkiego przekazania informacji. Tam się też tak dzieje, bo jakby te wszystkie spotkania deweloperów, one też nie biorą się jakby znikąd te tematy, bo one wypływają od tych społeczności, tam też są. Może to nie jest jeszcze tak mocno znane i rozreklamowane jak temat tutaj, to co mówisz, Microsofta, ale tam są też takie osoby, które jakby dostają pewne rzeczy wcześniej albo zbierają pewne opinie. Tylko mówisz o działce deweloperskiej, a my mówimy o tej działce bardziej takiej IT prosowo security, tak? Czyli też jak gdyby mówimy o zupełnie innym obszarze, tak? Który trzeba uwzględniać, bo wiadomo, że wszystko zaczyna się od dewelopowania, tak? Zaczyna się od oprogramowania. Natomiast później są ludzie, którzy to utrzymują, tym zarządzają. I słuchanie tego głosu też myślę, że mogłoby być ciekawymi wskazówkami dla Apple'a. Pytanie było do Łukasza, teraz przechodzi do Pawła. Z jakich urządzeń korzystasz i dlaczego? Już mówiłem, jaka była geneza korzystania tych urządzeń. Życie zmusiło cię do Maca? Klient zachęcił mnie tak naprawdę do Maca. Ja mam MacBooka, tak, i to jest moje podstawowe urządzenie. Mam oczywiście iPhone'a.
którego tu nie mam, bo mi zabraliście. I mam od niedawna iPada, tak, który tak naprawdę dla mnie jest zewnętrznym monitorem, po którym mogę, kiedy prezentuję studentom różne treści, sobie po prostu mazać. Tak? Czyli ty teraz jesteś na takim innym etapie. Kiedyś studenci uczyli cię, jak przejść przez Maca, a teraz ty studentom pokazujesz korzyści z różnych natomiast funkcjonalności. muszę powiedzieć, że nie ma tutaj, to nie są też urządzenia bez wad, bo się okazuje, że jest jedna wada. No jest VAT23, to jest jakby teraz... Tak, natomiast przy właśnie prezentowaniu na zajęciach już one wyszły i poszukuję, tak, dlaczego tak się zachowuje to urządzenie, a nie inaczej. Natomiast to jest ciekawe, ja nie narzekam, tylko pokazuję, że tak naprawdę właśnie na tym polega uczenie się i poszukiwanie, tak, w jakichś może czasami niestandardowych zastosowaniach. Nie mam Apple Watcha, bo mam inne zupełnie urządzenie, które mnie monitoruje. Wierzę, że tutaj Apple troszkę też jak gdyby przyspieszy i dostarczy mi takie, które będę mógł od nich też mieć i nosić. Tam Apple ma cały też program dotyczący jakby medycyny, służby zdrowia i tam się pojawia i tak naprawdę wokół Apple Watcha jakby buduje się całe takie, też jakby pewien ekosystem dotyczący właśnie pomiarów, monitorowania naszego organizmu. Ja znam przykład, gdzie osoba poszła do lekarza i powiedziała, że lekarz zapytał, dlaczego jesteś u mnie tu u kardiologa, no bo mi zegarek pokazuje takie rzeczy. I co ciekawe, ten lekarz go nie odrzucił, tylko powiedział, no ja też mam, dobrze, proszę mi pokazać tam w aplikację zdrowie, co tam jest. O, faktycznie, to tutaj coś jest, dobra, to proszę na badanie, tak? I to jest jakby taki element, to może być złe, bo możemy zaświrować, tak? Stać się hipochondrykami, ale z drugiej strony jest fajne, bo przychodzisz do lekarza i tak naprawdę w dużej mierze przenosimy ciężar dbania o nasze zdrowie na diagnostykę, a już nie na leczenie. Nie chciałbym zrobić jakiegoś przekłamania, ale kojarzę z jednej z konferencji, gdzie startup, młodzi ludzie ze Śląska, gdzieś z tamtych rejonów, zrobili aplikację, która właśnie zbierała od pacjentów próbki dotyczące ich stanu tam zdrowia serca i połączyli to z bazą wyników innych pacjentów. I dzięki temu udało się uratować człowieka w Białymstoku, bo była informacja przekazana, że wszystko wskazuje na to, że u tego pacjenta wyniki, które właśnie są zbierane, wskazują na nadejście zawału. To jest fajna rzecz. Tak, i ja myślę, że w tym też kierunku tą technologię powinniśmy wykorzystywać, bo ona będzie po prostu nas ratowała. To jest ciekawy temat. Myślę, że się umówimy na taką kwestię, jak ta technologia może zmienić kwestie dotyczące dbania o nasze zdrowie, szczególnie jakby na poziomie diagnostyki. Panowie, zbliżamy się do lądowania. Zapinamy pas. Macie swój czas na to, żeby zareklamować swoją społeczność, którą tutaj tworzycie w dwójkę. Z Kubą będę miał okazję w najbliższym z twoim synem rozmawiać, więc też trzeci muszkieter. Trzeci spiskowy. A czyli ja jestem D'Artagnan. Tak. Ojejku, na koniec wyszło. Swoją rolę w tym zespole. Łukasz, jakbyś zareklamował i zachęcił wszystkich, którzy nas tutaj słuchają, oglądają do tego, żeby dołączyli do tej społeczności. Nawet jeżeli dzisiaj nie są Apple'owcami. Jasne. Z mojej strony mogę powiedzieć tylko, że z całego serca zachęcam. Znaleźć ten jeden wtorek w miesiącu. Przyjdź do nas, trzeci wtorek dokładnie. Przyjdź do nas, do naszej społeczności małej, bo jest naprawdę czasem bardzo śmiesznie i można się pośmiać, a przy okazji zdobyć wiedzę, która jest za darmo. A za darmo to uczciwa cena, naprawdę. Paweł, czas na reklamę. Tak, staramy się, żeby była pizza. I była ostatnio. Za darmo. Tak, za darmo, tak, nie trzeba za nią płacić. Trzeba ją zjeść. Tak, z tym problemu IT. Z tym działacze nie mają problemu. Czyli posłuchajcie, kochani, przede wszystkim to jest miejsce, gdzie my możemy się wymienić wiedzą. Jeżeli możemy do tego poznać ludzi z branży, to tak naprawdę to jest recepta na bycie on time i in time. I niech to będzie najlepsza zachęta do przybycia na applecommunity.pl. Szanowne koleżanki, szanowni słuchacze, panie, panowie, młodzieży, przybywajcie co trzeci wtorek miesiąca w Warszawie. Szukajcie online, bo przede wszystkim online informacje są, a potem przyjdźcie offline, bo
Tutaj z założenia jest tak, że te spotkania dzieją się na razie bez transmisji. Jest jakiś pomysł, ale myślę, że to jak tutaj panowie go zrealizują, to wtedy też się spotkamy, jeszcze raz opowiemy, jaki jest pomysł na online. Natomiast dzisiaj oni przede wszystkim wyciągają wnioski z tego, co robili do tej pory i wiedzą, że ta wymiana wiedzy bezpośrednia daje więcej korzyści niż takie na razie siedzenie i oglądanie przez telewizor kolejnych tam ludzi gadające głowy, tak jak oglądacie nas teraz, ale to zakładam, że to jest przyjemność dla was, skoro to oglądacie, nikt was do tego nie zmusza. Paweł, bardzo ci dziękuję za czas, który znalazłeś. Łukasz, bardzo ci dziękuję za to, że jesteś z nami online. Szanowni państwo, to w ogóle jest pierwsza taka nasza audycja w trybie hybrydowym. Takiej jeszcze nie robiliśmy. Co więcej, kiedy zadzwoniłem dzisiaj z rana do naszego tutaj Filipa, producenta, reżysera, że jest taki pomysł, to powiedział, ale to mógłbyś do mnie zadzwonić wcześniej. A ja mówię, no dzwonię do ciebie od razu, jak tylko usłyszałem o takim pomyśle. Także tutaj z mojej strony przekaz informacji był natychmiastowy, a ze strony Filipa działanie było też natychmiastowe. Także dzięki temu macie pierwszy taki program tego typu w rozmowach Winergo i myślę, że nie ostatni. Także dziękuję jeszcze raz. Subskrybujcie nas, słuchajcie nas na platformach podcastowych. Piszcie na odkrywaj@inergo.pl, co byście chcieli jeszcze usłyszeć, o czym porozmawiać. Dawajcie komentarze. Dziękuję wam za to, że jesteście z nami. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Thank you.